Kosmiczny bąbel otaczający nasz układ planetarny. Heliosfera to obszar, w którym Słońce roztacza swój wpływ na okoliczną przestrzeń. W tym programie pokażemy, jak powstaje i w jaki sposób może oddziaływać na naszą planetę. Zapraszamy na Astronarium. Czym właściwie jest heliosfera? Mówiąc najprościej, to swego rodzaju magnetyczny bąbel cząstek wyrzucanych przez Słońce, otaczający nasz system planetarny. Słońce daje nam światło i energię potrzebną do życia, ale to nie jedyny sposób, w jaki wpływa na naszą kosmiczną okolicę. Nasza dzienna gwiazda nieustannie wyrzuca z siebie strumienie naładowanych cząstek. Tworzą one tak zwany wiatr słoneczny. Na Ziemi wywołują zjawiska zorzy polarnej. Jednak cząstki wiatru słonecznego mkną znacznie dalej, mijają orbity najdalszych planet, aż napotykają na wypełniającą galaktykę materię międzygwiazdową. O istnieniu heliosfery mówimy tak długo, jak ciśnienie wiatru słonecznego przeważa nad ciśnieniem wiatrów galaktycznych. Innymi słowy, jest to obszar, w którym cząstki pochodzące ze Słońca odpychają te nadlatujące z innych kierunków. Istnienie heliosfery to nie tylko ciekawostka. Oddziałuje ona na Układ Słoneczny na różne sposoby. Może też stanowić swego rodzaju tarczę przed promieniowaniem docierającym do nas z głębi kosmosu. Przekonajmy się zatem, co wiemy na temat heliosfery i w jaki sposób wpływa ona na naszą planetę. Aby zrozumieć działanie heliosfery, należy zwrócić się w stronę Słońca. Badaniem zjawisk związanych z naszą dzienną gwiazdą zajmują się heliofizycy z Uniwersytetu Wrocławskiego. Jak mówi profesor Paweł Rudawy, trzeba sobie zdać sprawę, że Ziemia wraz z innymi ciałami Układu Słonecznego jest tak naprawdę zanurzona w strumieniach wiatru słonecznego tworzących heliosferę. Wiatr słoneczny ma niezwykle skomplikowaną, turbulentną strukturę. Składa się on w większości z cząstek naładowanych elektrycznie. Nazywamy taką materię plazmą, ale jest to plazma namagnetyzowana. Tak więc musimy zapomnieć o myśleniu o przestrzeni międzyplanetarnej jako pustce, w której majestatycznie przesuwają się wyizolowane, absolutnie nie oddziaływające z przestrzenią planety. Tak naprawdę to jest obszar wypełniony turbulentną cieczą, stosunkowo gęstą jak na warunki kosmiczne, cieczą namagnesowaną, w której poruszają się obiekty o bardzo szerokim spektrum własności, od posiadających bardzo silne magnetosfery do pozbawionych tych magnetosfer, stąd spektrum oddziaływań jest niezwykle istotne. Oczywiście najprościej opisać oddziaływanie wiatru słonecznego z ciałem pozbawionym atmosfery i magnetosfery, na przykład z powierzchnią naszego Księżyca. Cząstki wiatru słonecznego poruszające się z niezwykle wielką prędkością bezpośrednio oddziaływują z powierzchnią Księżyca, zmieniając jej skład chemiczny. Natomiast nie obserwujemy tam żadnych zjawisk związanych na przykład ze skokami prędkości materii, z powstawaniem fal uderzeniowych, z powstawaniem jakichś obszarów pustki. Zupełnie inaczej przebiega proces oddziaływania wiatru słonecznego z planetą typu ziemskiego. Planetą wyposażoną we własną silną magnetosferę, atmosferę i jonosferę. Obserwujemy sytuację zbliżoną nieco do przedzierania się samolotu przez gęstą atmosferę prędkością ponaddźwiękową. Przed tym obiektem w tym wypadku Ziemia, formuje się fala uderzeniowa, a następnie zmuszany jest ten wiatr do opłynięcia
magnetosfery ziemskiej coś w rodzaju wody opływającej w filar mostowy. Kiedy do Ziemi dociera bardzo gęsty obłok namagnesowanej plazmy, kiedy magnetosfera ziemska ulega gwałtownemu sprasowaniu, kiedy gradienty zmiany pola magnetycznego sięgają kilku tysięcy nanotesli na minutę, mamy do czynienia z bardzo intensywnymi burzami geomagnetycznymi. Tutaj również wkraczamy w nasz rozwój cywilizacyjny. Takie silne burze geomagnetyczne mogą powodować przepięcia w sieciach przesyłowych, mogą powodować awarie rurociągów, zakłócają łączność, nawigację, zwiat elektroniczny. Jeszcze ciekawsza sytuacja jest, kiedy wiatr słoneczny dociera do planety pozbawionej silnego pola magnetycznego. Takimi planetami są dwie planety najbliższe Ziemi, Wenus i Mars. W przypadku Wenus mamy do czynienia z planetą, która posiada atmosferę, a z powodu bliskości Słońca ma również dość silną jonosferę. Ta jonosfera ze względu na wysoką przewodność prądu elektrycznego również uniemożliwia wnikaniu namagnesowanej plazmy wiatru słonecznego w głąb atmosfery. Tam też tworzy się fala uderzeniowa, tam też tworzy się rodzaj opływu. Ale co z biednym Marsem? Mała planeta, planeta, która nie ma pola magnetycznego, to jest piękny przykład, jak silnie wiatr słoneczny może wpływać na fizykę nawet atmosfery planetarnej. Przypuszcza się, że niedługo po powstaniu na Marsie była dość gęsta atmosfera. Niestety ze względu na niewielką masę planety prędkość ucieczki gazów atmosferycznych jest stosunkowo niewielka i wiatr słoneczny niepowstrzymywany ani przez gęstą jonosferę, ani przez magnetosferę Marsa, można powiedzieć, że wydmuchał stopniowo całą atmosferę, pozbawiając tą planetę jej ochrony przed środowiskiem kosmicznym. Heliosfera wywiera wpływ na Ziemię oraz na wszystkie inne planety w Układzie Słonecznym. Ale jej oddziaływanie nie zawsze jest tak samo silne. Źródłem cząstek tworzących heliosferę są zjawiska na powierzchni Słońca, a ich natężenie zmienia się wraz z cyklami aktywności naszej gwiazdy. Najstarszym zjawiskiem są oczywiście plamy słoneczne, które są już, jak teraz wiemy, przejawem istnienia bardzo silnych pól magnetycznych. Z tym polem magnetycznym są związane inne zjawiska aktywne, jak na przykład protuberancje, czy najważniejsze rozbłyski słoneczne, albo inaczej wybuchy na Słońcu. To są zjawiska polegające na gwałtownym wydzieleniu się energii termicznej, promieniowania i cząstek elementarnych, które to wydzielenie następuje w wyniku rekonfiguracji właśnie tego pola magnetycznego. Taki rozbłysk wysyła i dodatkowe promieniowanie, i wysyła strumienie cząstek elementarnych. Te strumienie np. cząstek elementarnych mogą zmierzać w kierunku heliosfery, w kierunku planet, w kierunku Ziemi. Z rozbłyskami słonecznymi mogą być związane takie zjawiska jak koronalne wyrzuty masy. Taki koronalny wyrzut masy w kształcie takiej bańki może posiadać tak dużą energię kinetyczną, że ta prędkość plazmy jest większa niż druga prędkość kosmiczna i może ta plazma opuścić Słońce, jakby wyjść z jego pola grawitacyjnego. Gwałtowne zjawiska na Słońcu wzmacniają heliosferę. Z drugiej strony, w okresach minimum słonecznej aktywności jej siła słabnie. Choć heliosfera nigdy nie zanika całkowicie. Aktywność słoneczna jest zjawiskiem cyklicznym. Występuje jej nasilenie z okresem 11-letnim i oczywiście, że w czasie maksimum aktywności tych zjawisk eruptywnych, rozbłysków, erupcji protuberancji, koronalnych wyrzutów masy jest o wiele więcej niż w czasie minimum aktywności. Wtedy to ta heliosfera jest o wiele bardziej zaburzona różnego rodzaju właśnie czy to cząstkami, czy to plazmą pochodzenia słonecznego, czy polem magnetycznym, które się razem z tą plazmą rozchodzi, czyli jest mrożone w tą plazmę. Jest wtedy inny charakter wiatru słonecznego i też mamy częstsze oddziaływanie tej plazmy czy tych zaburzeń z Ziemią. Mimo tego, że jakby największa aktywność w tej heliosferze pokrywa się z maksimum aktywności słonecznej, heliosfera nie znika w czasie minimum aktywności słonecznej.
Dlatego, że heliosfera to nie tylko te gwałtowne, eruptywne procesy, czy jakieś wyrzuty cząstek, czy jakieś chmury plazmy i pól magnetycznych, tylko to także stały dopływ cząstek w formie wiatru słonecznego oraz promieniowania słonecznego. Wiatr słoneczny w czasie minimum jest stały mniej więcej. Są pewne fluktuacje, dlatego że nawet w czasie minimum aktywności może dochodzić do pewnych zjawisk aktywnych w koronie słonecznej, które generują pewne zaburzenia, które zmierzają w kierunku Ziemi. Też może dochodzić do złóż polarnych i tak dalej. Ale generalnie w czasie minimum aktywności stan tej heliosfery jest spokojniejszy i jest ona bardziej stabilna, ale mimo wszystko ciągle ten wiatr słoneczny tam dopływa i przepływa ta plazma i ciągle następuje oddziaływanie tej plazmy, tego wiatru, na przykład z magnetosferą ziemską. Jak daleko sięga wpływ wyrzucanych przez Słońce cząstek tworzących heliosferę? Ich oddziaływanie nie kończy się na Ziemi ani innych planetach. Profesor Grzegorz Michałek z Uniwersytetu Jagiellońskiego zajmuje się badaniem procesów odpowiedzialnych za powstawanie heliosfery. Jak mówi, tak naprawdę jest ona przedłużeniem zewnętrznych warstw atmosfery Słońca. W przeciwieństwie do zwartej atmosfery, jaką znamy na Ziemi, heliosfera otacza obszar sięgający rubieży Układu Słonecznego. Udało się to sprawdzić dzięki misjom sond kosmicznych. Można sobie prosto wyobrazić, to jest gotujący się garnek. Jeżeli nie mamy pokrywki, to z tego garnka para będzie uciekała. W przypadku Słońca nie ma tej pokrywki, w związku z tym cały czas materia ze Słońca ucieka. Ta materia rozchodzi się aż do miejsca, gdzie jest ona równoważona. Ciśnienie jest równoważone z ciśnieniem ośrodka międzygwiezdnego, ponieważ ciśnienie spada wraz z kwadratem odległości, więc ono systematycznie spada w wietrze słonecznym, aż osiąga wartość ciśnienia ośrodka międzygwiezdnego i wtedy następuje równowaga i to jest koniec dominacji heliosfery, czyli Słońca. Zostały wysłane 4 sondy, które właśnie miały za zadanie przelecieć przez cały układ planetarny do pasa Kuipera, to są granice układu planetarnego, i zobaczyć, gdzie ta heliosfera ewentualnie będzie sięgała. To były 2 satelity Pioneer 10, Pioneer 11. One dotarły do, teraz nie wiem, gdzie są, postaci z nimi łączność, ale do odległości mniej więcej 60 jednostek astronomicznych, czyli one przeleciały koło wszystkich odległych planet i te planety zbadały, a potem były dokładnie w 1977 roku wysłane zostały 2 sondy Voyager 1 i Voyager 2. Te sondy do tej pory pracują i one osiągnęły granicę heliosfery i rzeczywiście zbadały, jak ta granica heliosfery wygląda. Obecnie obydwie te sondy już są w ośrodku międzygwiezdnym. Z danych, które NASA otrzymało, widać wyraźnie, że te sondy przekroczyły granicę heliosfery i są w ośrodku międzygwiezdnym. To było jedna sonda chyba w 2014 roku, a druga w 2018 roku przeszła przez taką graniczną warstwę, którą nazywamy heliopauzą, która to jest umowna granica, która dzieli materię słoneczną od materii międzygwiezdnej, ponieważ spadła ilość cząstek rejestrowanych z Słońca, a wzrosła ilość cząstek promieniowania kosmicznego, które powstaje poza Układem Słonecznym. Teoria, którą przewidywaliśmy, jak wygląda granica naszej heliosfery, została przez te 2 instrumenty potwierdzona, tak jak sobie wyobrażaliśmy. Na końcu jest taki krańcowy szok, ponieważ wiatr słoneczny porusza się z prędkością nadźwiękową, więc w pewnym momencie jego prędkość spada, więc powstaje szok krańcowy, tam gdzie prędkość spada poniżej prędkości dźwięku. I ten szok został zaobserwowany. Potem mamy taki płaszcz, który otacza heliosferę, gdzie materia jest kompresowana i porusza się o wiele wolniej. I potem jest heliopauza, czyli ta dosłowna granica między tymi 2 ośrodkami. I przez te 3 warstwy te satelity przeszły w różnych odległościach od Ziemi, ponieważ heliosfera nie ma sferycznego kształtu. Co się dzieje w miejscu, gdzie heliosfera zderza się z otaczającą Układ Słoneczny materią międzygwiazdową? Sondy Voyager to nie jedyne źródła naszej wiedzy na ten temat. W 2008 roku w przestrzeń kosmiczną trafiła sonda IBEX. Jej zadaniem było wykonanie pierwszej mapy obszarów leżących na granicy Układu Słonecznego i przestrzeni międzygwiezdnej. W pracach misji IBEX brał udział profesor Maciej Bzowski z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Obecnie kieruje on zespołem przygotowującym instrument dla sondy IMAP, kolejnej misji, której celem będzie lepsze poznanie heliosfery i jej oddziaływania z najbliższym otoczeniem galaktycznym Słońca.
sposoby. Jeden sposób na badanie heliosfery to jest pomiar in situ. Wysyłamy sondę kosmiczną tam, gdzie chcemy zmierzyć. Jeżeli chcemy zmierzyć wiatr słoneczny, to po prostu wysyłamy, mierzymy lokalnie, no bo to jest plazma. Drugi sposób to jest sposób czysto astronomiczny. No, astronom co robi? Nie może pójść do gwiazdy, bo jest za daleko. W związku z tym mierzy coś, co z tej gwiazdy się wydostaje. No, my mierzymy atomy neutralne. Atomy neutralne, które pochodzą z oddziaływania na granicy heliosfery, przy zderzeniach z gazem neutralnym międzygwiazdowym dziedziczą własności kinematyczne cząstek naładowanych, czyli plazmy. Stając się neutralne, przestają czuć siły elektromagnetyczne, więc nagle okazuje się, że mogą polecieć na duże dystanse. One przynoszą nam informacje tutaj z tych rejonów odległych o 100 albo więcej jednostek astronomicznych do detektora, który jest na orbicie Ziemi. Heliopauza, czyli obszar na styku heliosfery i materii międzygwiazdowej, jest zbyt rzadka i rozproszona, by dało się dostrzec jej promieniowanie. Zastosowane na sondzie detektory wykorzystują inny sposób. Obserwują pochodzące z tego obszaru neutralne atomy. Określając ich prędkość i kierunek, w detektorze możemy wykonać trójwymiarową mapę heliosfery i jej granic, a nawet badać otaczający nas obłok międzygwiazdowy. Widzimy, można powiedzieć, taki dym, czy taką parę, która idzie z miejsca, gdzie wiatr słoneczny się styka z materią międzygwiazdową, ale widzimy również jeszcze jedną bardzo fajną rzecz, mianowicie po prostu tą neutralną, czyli niezjonizowaną komponentę materii międzygwiazdowej, czyli głównie hel i wodór, nawet deuter i tam trochę neonu i tlenu, które po prostu wciekają bezpośrednio do wnętrza heliosfery. Badając to i wiedząc, że zachodzi oddziaływanie pomiędzy no właśnie tam tym skotłowanym materiałem międzygwiazdowym na granicach heliosfery, a tym gazem, który wcieka, jesteśmy w stanie powiedzieć bardzo wiele ciekawych rzeczy. Na przykład badając gaz neutralny, czyli teoretycznie nieczuły zupełnie na promieniowanie elektromagnetyczne, znaczy a przede wszystkim na siły elektromagnetyczne, okazuje się, że mimo wszystko jesteśmy w stanie wyznaczyć na przykład przynajmniej płaszczyznę, w jakiej leży pole magnetyczne międzygwiazdowe. Oczywiście jesteśmy w stanie wyznaczyć wektor prędkości Słońca względem tej materii międzygwiazdowej. Znając to wszystko i mając model heliosfery, jesteśmy nawet w stanie wyznaczyć stan jonizacji materii międzygwiazdowej tuż przy Słońcu, a to wcale nie jest takie trywialne, bo my jesteśmy w obrębie takiego obłoku, którego stan fizyczny w znacznej mierze kształtuje kilka pobliskich gwiazd bardzo jasnych w ultrafiolecie, na przykład Beta Canis Majoris. Taka obserwacja wykonana przez sondę IBEX, a w przyszłości przez sondę IMAP, no to jest, można powiedzieć, takie zdalne diagnozowanie obiektu, który jest jednak rozciągły. Musimy zrozumieć oddziaływanie pomiędzy materią międzygwiazdową a wiatrem słonecznym, czyli musimy zrozumieć, jak się kształtuje heliosfera i jak ona potencjalnie wpływa na to najbliższe otoczenie swoje kosmiczne, żeby można było zbadać stan fizyczny obłoku tego lokalnego. Badanie interakcji heliosfery z jej kosmicznym otoczeniem może mieć znaczenie m.in. dla zrozumienia procesów narodzin planet i układów planetarnych podobnych do naszego, ale nie tylko. Heliosfera działa także jako swego rodzaju tarcza. Odbija rozpędzone cząstki promieniowania kosmicznego nadlatujące z głębi galaktyki. Przestrzeń międzygwiazdowa jest wypełniona bardzo rozrzedzonym ośrodkiem, którego prędkość względna względem prędkości w przestrzeni Układu Słonecznego wynosi około 23,5 km na sekundę. A więc strumień cząstek napływających z przestrzeni międzygwiazdowej wywiera dynamiczne ciśnienie na rozpływającą się bańkę wiatru słonecznego otaczającego Słońce. To miejsce, w którym ciśnienie dynamiczne plazmy wiatru słonecznego jest mniej więcej równoważone przez ciśnienie napływającej plazmy międzygwiazdowej, można uznać za prawdziwą zewnętrzną powierzchnię
Układu Słonecznego, ale nie w sensie dynamicznym, bo to wyznacza prawdopodobnie dopiero obłoko Oorta, ale w sensie hydrostatycznym, gdzie kończy się ta najbardziej rozrzedzona frakcja niestabilnej atmosfery gwiazdy naszej macierzystej. Co jest zresztą ciekawym paradoksem, bo w gruncie rzeczy nasz Układ Słoneczny orbituje wewnątrz rozpływającej się atmosfery macierzystej gwiazdy. Czyli te wszystkie procesy, które odbywają się na gwieździe, muszą wpływać na procesy planetarne. No, najlepszym przykładem jest modulacja strumienia promieniowania kosmicznego docierającego w okolice chociażby Ziemi. Jeżeli byśmy się zastanowili, co to jest promieniowanie kosmiczne, to chodzi o strumień niezwykle wysokoenergetycznych cząstek docierających z przestrzeni międzygwiazdowej. W okresach, kiedy poziom aktywności magnetycznej Słońca jest szczególnie wysoki, wyraźnie obserwujemy spadek strumienia promieniowania kosmicznego na Ziemi. Odwrotnie, kiedy poziom aktywności magnetycznej Słońca jest niski, kiedy pola magnetyczne w przestrzeni międzyplanetarnej są nieco słabsze, obserwujemy jednocześnie wzrost tego promieniowania. Tak więc wiatr słoneczny, niosący z sobą pola magnetyczne wypływające z Słońca, bezpośrednio przyczynia się do modulacji strumienia promieniowania kosmicznego wdzierającego się do wewnętrznych części Układu Słonecznego. No i z kolei na granicy Układu Słonecznego, tam gdzie jest nasza heliopauza, prawda, tam w pewnym momencie musi następować wyhamowanie wiatru czy materii z przestrzeni międzygwiazdowej i ona opływa nasz Układ Słoneczny, więc nasz Układ Słoneczny z całą pewnością nie ma symetrii sferycznej, tylko ma raczej symetrię taką elipsoidalną. Od strony tej, w którą stronę porusza się Słońce w przestrzeni, jest wyraźnie przypłaszczony, natomiast rozciągnięty jest w kierunku przeciwnym. Od zjawisk na powierzchni Słońca, przez wpływ na Ziemię i inne planety, aż po procesy na styku z materią wypełniającą galaktykę. Heliosfera na wiele sposobów kształtuje warunki w naszym kosmicznym otoczeniu. Jej badania pokazują, jak złożona jest rola Słońca i jak daleko sięga jego wpływ. To ciekawe, jak Słońce otacza cały nasz system planetarny niewidocznym bąblem swojego oddziaływania. Rolę, jaką odgrywa heliosfera, wciąż nie do końca rozumiemy, ale jest jasne, że jej funkcjonowanie wpływa na warunki panujące także na naszej planecie. To był program Astronarium. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.